Nie? Tak, przedpołudnie u mnie też, u was też. Ja oczywiście mieszkam w Irlandii, więc przedpołudnie jak najbardziej. Słuchajcie, sprawa, która mnie zbulwersowała, to mało powiedzieć, ale nie chcę póki co używać mocniejszych słów. Te akurat będą za kilka minut. W każdym razie, Sean Penn, oczywiście znany aktor, uwielbiany, nagradzany i tak dalej. Ostatnio przecież Oscar chociażby za bardzo ważny film. No bardzo ważny, ale ciekawy. I gdzieś udzielał ostatnio wywiadu. Jak wiadomo, Sean Penn jest bardzo aktywny publicznie. On też się akurat wypowiada na tematy polityczne. Tak, lepiej, a guzik lepiej ciągle. Rzeczywiście jakoś to nie wygląda za dobrze. A, życie. Tak to jest. I ostatnio zapytany właśnie o różne rzeczy i stwierdził, że jest sprawa taka, że on nie lubi, kiedy ktoś sobie robi z nim selfiaki. Co mnie naprawdę dziwi, bo jeżeli jesteś aktorem, aktorką, osobą publiczną, no to jest część twojego zawodu, coś co tutaj dużo mówić. Nie biorę pod uwagę na przykład takich rzeczy, że nie wiem, jesteś w restauracji, jesz sobie spokojnie obiad z kolegą, z koleżanką, z rodziną, nieważne, i nagle ci się coś wcina i nad talerzem pomidorowej mówi: też on pewno dawaj, robimy zdjęcie normalnie, bo tutaj jest sprawa. Nie. Ale na przykład na takich sytuacjach, kiedy jesteś na premierze jakiegoś nowego filmu albo coś, czy powiedzmy jesteś w studiu, udzielasz wywiadu, no to potem po to ktoś z widowni i mówi: to zrobimy sobie zdjęcie. Sean Penn stwierdził, i to jest, uwaga, cytat, musiałem sobie naprawdę to sprawdzić, bo przeczytałem po angielsku, mówię: nie no, czegoś takiego nie mógł powiedzieć. Potem przetłumaczyłem na polski, tak, zgadza się, potem znalazłem inny artykuł, akurat był po hiszpańsku, też przetłumaczyłem na polski, mówię: no to jest nieporozumienie, co on rzeczywiście stwierdził. W każdym razie Sean stwierdził, że robienie selfiaków to jest totalnie, delikatnie mówiąc, nieporozumienie i on nie pozwala. Nawet, uwaga, słuchaj tego, nawet jeżeli zbliża się do mnie babcia, która przeżyła Holokaust i pcha przed sobą 6-letnią sparaliżowaną wnuczkę, no oczywiście na wózku inwalidzkim, nie, to też jest wielkie nie, twarde nie. Teraz myślę: człowieku, czy ciebie pojebało? Jak bardzo wielkim imbecylem trzeba być, żeby coś takiego powiedzieć? Bo ja oczywiście rozumiem, przecież nawet kilka ładnych lat temu Eminem nagrał piosenkę o tym, że no, jak ludzie reagują i że rzeczywiście, kiedy są sytuacje prywatne, kiedy jesteś z rodziną, no to jesteś z rodziną, a nie tylko wyłącznie po to, że kiedy poszedłeś z dzieciakami do McDonalda, no to nagle musisz stanąć przy hamburgerze i zrobić sobie zdjęcie. No to jak najbardziej. Ale takie stwierdzenie, że nie, to nie ma w ogóle znaczenia i nawet jeżeli babcia, która przetrwała Holokaust i prowadzi na wózku 6-letnią wnuczkę sparaliżowaną i dla niej też nie masz czasu, bo czemu nie dla selfiaków? Bo selfiaki wysysają duszę. Czaisz? Przecież to jest podejście rodem powiedzmy z jakiejś XVIII-wiecznej Ameryki, gdzie Indianie tak powiedzmy podchodzili do tematu. Nawet chyba Kipling też, co prawda nie Amerykanie, ale Kipling bodajże też w swojej książce, czyli Księga Dżungli, opisywał taką sytuację, jak tam jeden z bohaterów nie pozwalał sobie robić zdjęcia, bo to wtedy była nowość, bo rzeczywiście one kradną twoją duszę. A aktor światły w 2026 roku, Sean Penn, mówi: nie pozwalam sobie robić selfiaków, bo one wysysają duszę. No oczywiście ja wiem, że to jest przenośnia, tak, to jest metafora. Dziękuję bardzo, że jesteście 10 osób, dziękuję bardzo za wszystkie łapki w górę. Ja oczywiście wiem, ale to jest część twojego zawodu, do cholery jasnej. Jak nie chcesz, stary, żeby ktokolwiek się powiedzmy z tobą w jakiś tam sposób utożsamiał, to idziesz, naprawdę idziesz w dobrym kierunku, wygadując takie głupoty. Ale po co tak naprawdę ty mówisz takie pierdoły? Bo to, że on oczywiście czasami potrafi zagadać głupoty, no to wiem oczywiście. Sean Penn bardzo często takie rzeczy, on totalnie jest, że tak powiem, nie chce chwały, nie chce sławy. Nawet na ostatnich Oscarach, na których otrzymał właśnie tę nagrodę za rolę drugoplanową. Sekundkę, bo jest rondo. Tak, na rondzie jadę w lewą stronę, bo to jest Irlandia, tutaj się jedzie w lewą stronę. Powiedział, że ma w dupie głęboko i nie poszedł w ogóle na ceremonię wręczenia Oscarów. Za niego tam ktoś... proszę bardzo, Sean Penn dostał Oscara, no ale jego nie ma, bo tam dziękuję bardzo, no to nie. Ale potem mamy taką sytuację, no że dobra, jest w porządku, idziesz do studia, bo promujesz swój film, idziesz na jakiś wywiad, no i powiedzmy bardzo często w takiego rodzaju właśnie talk show, czy tam powiedzmy no teraz już nie u Jay Leno, ale powiedzmy u Grahama Nortona na przykład, to jest bardzo popularny
prowadzący program, czy tam Saturday Night Live, idziesz, reklamujesz coś, mówisz, no i nagle potem nie, słuchajcie, nie ma takiej opcji, fani, przyjdźcie tutaj dla mnie, bo jest nowy film, super, występuje w nim z Leosiem DiCaprio, ale rzeczywiście nie ma opcji takiej, żeby się zrobić ze mną selfiaka, bo jest tutaj 20 osób, które chcą sobie ze mną zrobić zdjęcie, to moja dusza będzie podzielona na 20 części. O, tam widzę, że tutaj naciąga babcia, która przeżyła Holokaust i pcha przed sobą 6-letnią wnuczkę, która jest na wózku, ona jest sparaliżowana. Też dla pani to już w szczególności w ogóle. No, to jest po prostu paranoja, bo to, że ludzie przeginają, to już jest swoją drogą. Już nieraz przecież ostatnio nawet też taki krążył filmik z Russellem Crowe'em. On był gdzieś akurat chyba na jakimiś wakacjach. Nie wiem, czy to było, czy on się wybrał do Anglii, do Wielkiej Brytanii, czy gdzieś. W każdym razie przed hotelem ludzie od razu, o, Russell Crowe, chcę zdjęcie. Zrób sobie zdjęcie z nami, daj mi autograf. No to on po prostu wyszedł, tam się ludzie stawili, powiedział te słowa. Słuchajcie, jedna rzecz. Po pierwsze, dajcie mi przejść, stajecie po bokach, do każdego podejdę, nie ma problemu. Zrobię sobie z tobą selfiaka, zrobię sobie zdjęcie, podpiszę ci, dam ci autograf. Ale jeżeli ktoś tylko do mnie doskoczy, będzie się narzucał, to od razu wypierdalam. Tych słów dosłownie użył, że nie będzie takiego tematu. I w porządku, bo on też jest rzeczywiście osobą publiczną, ale też ma swój czas. I postał z tymi ludźmi, przynajmniej z tego, co jest napisane było w relacji, postał z tymi ludźmi chyba z 20 minut, bo tam było kilkanaście osób, postał z nimi, porobił selfiaki. Cześć, witam cię bardzo serdecznie. Porobił sobie selfiaki i w porządku, ale potem skończyło się te 15 minut i dziękuję bardzo, poszedł robić swoje, nie wiem, zwiedzać miasto, poszedł jeść kanapkę, czy poszedł robić siusiu. Nieistotne, naprawdę nieistotne, ale wyznaczył granicę i powiedział, że to można zrobić, a nie takie głupoty. Tak samo przecież właśnie w tej piosence, to jest chyba Lose Yourself, czy jakiś tak, już nie pamiętam w tym momencie, jaki nosił tytuł ten utwór Eminema, gdzie rzeczywiście też tam się odnosił do tego, że no siedzi sobie z rodzinką i on relaksuje się i nagle tutaj ktoś mu wjeżdża i dawaj robimy, no bez sensu. Dariusz Szpakowski przecież znany komentator sportowy, znany dziennikarz sportowy właściwie, też mówił, że kiedyś komentuje jakiś mecz i nagle, no wiadomo, ze stadionu i nagle wjeżdża mu na plecy, mówi, coś się kurczę pcha na niego i okazuje się, że jakiś dziadek, dosłownie dziadek, co nie, który opiera się o niego, gdzieś tam ma w ręku rzeczywiście selfiaka, telefon i robi sobie selfiaka. No mówi, panie, no co pan zwariowałeś? Przecież ja w tym momencie jestem w pracy. Da mi pan, człowieku, skończyć transmisję, skończę transmisję, pogadamy, nie ma problemu, żeby zrobić selfiaka, nie? A to w ten sposób chciał to zrobić. Dziwne, naprawdę dziwne. Kiga. Dobra, nie wiem o co ci za bardzo chodzi. Właśnie czekam na Wiktora, mojego syna, skończył zajęcia w taekwondo, więc pewnie sobie za chwileczkę tutaj podjedzie. 55, a jeszcze powiedzmy 5-6 minut Wiktor będzie się walczył, będzie trenował, ale to akurat normalna sprawa. Także jak dla mnie tymi wypowiedziami Sean Penn się kończy, naprawdę kończy, bo odbija w pewnym momencie. Ja rozumiem, prywatność prywatnością, ale wszystko ma swoje granice, wszystko ma swój kres i nie powinno rzeczywiście tak być. Cześć Wiktor, witam cię bardzo serdecznie. Jak tam, co tam u ciebie, Marcinie? A dziękuję bardzo. O, już widzę idzie Wiktor. O, poobijany, było ciężko, zaraz zobaczymy. Dziękuję bardzo. Wczoraj mieliśmy takiego 7-godzinnego live'a z gry 007 First Light. Cześć Wiktor. Co tam się podziało? Taki zmęczony jesteś? Nie jesteś zmęczony? Dajesz radę? Dobra, no to jedziemy, bo akurat mam włączonego live'a, pogadam sobie z widzami, dobra? W porządku? Woda jest, kimono jest. Elegancko. Trenowaliście coś nowego dzisiaj? Czy przygotowania do egzaminu? Dobrze. Tu pogadamy za chwilę, sekundkę, tylko wyjedziemy z parkingu. I już jesteśmy, panie i panowie. Także w porządku. Wiktor, tu Wiktor. Także nie najgorzej. Wczoraj właśnie ten był 7-godzinny live, jeżeli chodzi o tego Bonda. Tak naprawdę chyba zostało nam pewnie jeszcze jeden live, bo z tego co czytałem kiedyś na internecie, ten James Bond 007 First Light, czyli tam 007 First Light, pierwsze światło, czy jak zwał, tak zwał, fabuła zajmuje około od 10 do 15 godzin. No biorąc pod uwagę, że ja jestem super świetnym graczem, bardziej amatorem niż graczem, no to powiedzmy, ja już w tym momencie zagrałem w tę grę jakieś 13 godzin, czyli umówmy się, że powiedzmy jeszcze zostało mi jakiś jeden live, taki 6 godziny, że może akurat wtedy się ogarnę, wtedy to rzeczywiście zrobię. Aczkolwiek fabuła jest fajna, grywalność bardzo, bardzo dobra.
widziałem akurat filmiki, jeżeli chodzi o 4K, także całkowicie fajnie wygląda, a ja gram tylko i wyłącznie w 1080p. W każdym razie, wracając do Seana Penna. Ja nie wiem, co się dzieje z facetem, który gra w świetnych filmach. On tak naprawdę, no ja rozumiem, że unika kina komercyjnego, bo występuje w ważnych produkcjach, w dramatach, w różnego rodzaju takich rzeczy. Ja pamiętam przecież, on zaczynał, znaczy inaczej, może nie on zaczynał, ale ja go pierwszy raz kojarzę go, kiedy zobaczyłem taki film, w którym wystąpił razem z Robertem Duval, Colors. Tytuł polski to chyba bodajże Barwy. On tam grał policjanta, to rzeczywiście film, który jest duży podtekst rasowy, więc to było rzeczywiście bardzo, bardzo ważne. I tak naprawdę no, w nowym filmie też, więc rzeczywiście możliwe, że ma z tym jakiś problem, albo rzeczywiście coś tam u niego to gra. Ale no chyba niespecjalnie on występuje właśnie w filmach, które są z reguły, w sensu stricte komercyjne, także niekoniecznie. Cześć Marcin, witam Cię Bizli, cześć, fajnie, że jesteś. Jakiś dłuższy komentarz się pojawił od Wiktora, ja zaraz poruszam, jak tylko sobie się zatrzymamy, bo tak w trakcie jazdy tak niekoniecznie. I widać, że chyba coś się podziało, bo on też oczywiście aktywnie bierze udział w tym, co się dzieje u nas za naszą granicą, wspiera jak najbardziej Ukrainę, więc jest totalnie zaangażowany. No i ja rozumiem, w porządku. Są aktorzy, którzy zabierają chętnie głos, którzy o tym mówią, a są aktorzy, którzy totalnie się od tego odcinają. Mówią, nie, ja jestem tylko i wyłącznie osobą, która ma mówić ma odpowiadać za wizję artystyczną, ma zagrać rolę i dziękuję bardzo. Na zasadzie odbijam kartę, tak jak powiedzmy wchodzisz do fabryki od 9 do 5 powiedzmy i dziękuję bardzo i lecimy. Ok, kolejne rondo. Tak, jak najbardziej. Znowu na rondzie jedziemy w lewą stronę. Jak mówiłem, w Irlandii jest ruch lewostronny. Ale gdzie jest limit odklejki? Ja oczywiście wiem, że nie tak dawno mówiłem o tym, że Idris Elba stwierdził, że noże nie powinny mieć ostrzy, wtedy może będzie mniej przemocy, że noże powinny być zaokrąglone, bo rzeczywiście nie muszą mieć. Ja wiem oczywiście, że Edyta Górniak powiedziała, że ona ma 4000 lat, że na każdej planecie Układu Słonecznego są żywe, logiczne i rozumne istoty, tylko rządy nam nie chcą o tym powiedzieć, a to jest spisek i tak dalej, tak dalej. Ja wiem oczywiście, że są różnego rodzaju odklejki, że ludzie mają rzeczywiście różnego rodzaju pomysły, ale stwierdzenie, że Sean Penn nie pozwala sobie robić selfiaków, bo one wysysają duszę i nawet jeżeli babcia, która przetrwała Holokaust, prowadzi sparaliżowaną 6-letnią wnuczkę na wózku inwalidzkim, to dla takiej babci również nie ma czasu i miejsca. To jest po prostu już jakiś konkretnie inny poziom odklejenia się, inny poziom debilizmu, inny poziom skretynienia, bo rzeczywiście inaczej tego nie można nazwać. I przypomnę, i to nie chodziło o to, że on tam sobie powiedzmy robi zakupy w Biedronce i nagle zastanawia się, jakie wziąć pampersy dla siebie, czy powiedzmy na obiadu zrobić pomidorową czy sznycle, tylko mowa tak samo jest o imprezach, które są organizowane właśnie po to, typu promocja filmu, typu wywiady, talk show i tak dalej. Dla widowni wtedy też nie ma miejsca, nie ma czasu, bo to rzeczywiście on nie jest osobą, która chce sobie robić selfiaki, także delikatnie mówiąc to już jest game over. Stąd to już tylko i wyłącznie chyba jest nawet nie krok, ale powiedzmy taki mały kroczek, jakby mógł być duży kroczek, taki kroczek po prostu tylko i wyłącznie do tego, żeby założyć foliową czapkę na głowę, stwierdzić oczywiście, że w szczepionkach jest tylko i wyłącznie GPS i tak dalej i jest źle. No naprawdę jak dla mnie to już jest totalne zdebilenie. Ja powiem troszkę jeszcze więcej dzisiaj wieczorem na temat tego odcinka, w odcinku na żywo, kiedy będziemy omawiali, co się rzeczywiście wydarzyło w ciągu minionego tygodnia, bo to jest poziom odklejki, którego nie tylko nie rozumiem, ale i nie akceptuję. Tak jakoś rzeczywiście to jest. Wiesz, że Bizli też jest komentarz, także zaraz sobie tutaj staniemy pod domkiem i akurat będę go czytał. Tutaj jadę z moim najlepszym kumplem, wy go nie widzicie, ale w porządku, wierzcie mi, że jest. Aczkolwiek widzieliście jego medal, który kilka tygodni temu zdobył na zawodach w taekwondo w Cork. No ale oczywiście o tym będzie zaraz. Mi się ten z filmem Ofiary Wojny kojarzy i tym z Michaelem J. Foxem. No tak, jak najbardziej, wiesz, no te jego filmy są raczej zaangażowane, wiesz, w jakieś tematy polityczne, jakiś komentarz społeczno-polityczny i to jak najbardziej, to ma ręce i nogi. Daniel Day-Lewis na przykład też nie występuje u Marvela, też nie bierze udziału w jakichś tam powiedzmy produkcjach stricte komercyjnych, tylko rzeczywiście sobie wybiera. A jak widać, Daniel Day-Lewis, no są Irlandczyk, który mieszka sobie cały czas spokojnie, powiedział, że już filmów nie kręci, bo już nie potrzebuje. Ma jakiś tam powiedzmy swój pomysł i akurat odklejki aż takiej, że tak powiem, nie ma. Już tutaj patrzę, sekundkę, staniemy.
Co tutaj jest napisane? Wiktor, syn ma w niedzielę zajęcia i ja jak chodziłem na jiu-jitsu, to zazwyczaj w sobotę mieliśmy 1,5 godziny trening. Motyw jest taki, że w przyszłym tygodniu Wiktor ma egzamin na żółty pas i są takie zajęcia dodatkowe. To nie jest to, że normalnie ma tylko w soboty, prawda? Tylko są w soboty i jeszcze ewentualnie, jeżeli ktoś chce, są dodatkowe zajęcia we środy, a akurat to, że jest w niedzielę, to jest, mówię, tylko i wyłącznie przed egzaminem na żółty pas, który będzie Wiktor miał w przyszłym tygodniu. Zgadza się? Tak, zgadza się. Także dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Było mi niezmiernie miło. Widzimy się wieczorem, pewnie, że tak. Pogadamy o tym samym w Hormudzie. A ja nie wiem, chyba muszę coś mocniejszego, może nawet kawę sobie zrobię, żeby rzeczywiście przetrawić, co ten Sean Penn za bzdur nagadał. Oglądasz Odtworzenia? To proszę jak najbardziej podbić materiał, bo już można. Okazuje się, że już można, a my lecimy, za chwilę będzie 4000 godzin i dołączymy do programu partnerskiego, za co Wam serdecznie dziękuję. Zmykamy dalej. Cześć ludziska, dzięki, hej.